Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym odcinku. Zmasowany atak ukraińskich dronów na infrastrukturę krytyczną w Rosji. Chiny przestały być zainteresowane rosyjską bronią. Rosyjskie media o wizycie Putina w Chinach. Putin dał zielone światło na przejęcie rosyjskiej gospodarki. Kadyrow zaproponował uderzenie rakietami w Estonię za przejęcie rosyjskiego majątku. Na koniec rząd i Duma Państwowa odmówiły zwolnienia z mobilizacji ojców rodzin wielodzietnych. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w piątkowym przeglądzie ekonomicznym. To już ostatni rosyjski w tym tygodniu, ale spokojnie, dziś po południu będzie niemiecki przegląd ekonomiczny, jutro będzie globalny przegląd ekonomiczny, w niedzielę będzie chiński przegląd ekonomiczny, a później wrócimy do tych klasycznych cepów. Witajcie, cześć Paweł. Cześć. Słuchajcie, tak, dzisiaj o godzinie 17 startujemy z nowym cyklem, z niemieckim przeglądem ekonomicznym. Bardzo ciekawy odcinek, pierwszy z naszą nową prowadzącą, z Olą Fedorską. Pamiętajcie, że to jest jej pierwszy odcinek, a więc też bądźcie wyrozumiali. Jeżeli byłyby jakieś niedociągnięcia, czy techniczne, czy też jeżeli coś zauważycie, piszcie, natomiast prośba o przyjęcie jej. Dzisiaj będziemy mówić na temat służby wojskowej, ogólnie jak to wygląda, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o zbrojenia, będą też inne ciekawe tematy z Niemiec. A teraz szybciutko wracamy do Rosji i powiemy, co się dzieje na pasku. Bo na pasku w sumie ciekawe rzeczy, pomimo że się nic nie dzieje, dzieje się, ale się nie dzieje, tak? Czyli mamy, słuchajcie, stabilizację, jeżeli chodzi o waluty. Mamy w tym momencie takie pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o te waluty, bo tutaj rosyjskie media informują to, co my przewidzieliśmy, tak? Czyli że jest opóźnienie, jeżeli chodzi o rozliczenia te międzynarodowe, no i mówi się o tych już oficjalnie 2 miesiącach i dużych opóźnieniach. Duże opóźnienia są, jeżeli chodzi o rozliczenia z Chinami i to, co teraz obserwujemy, to można powiedzieć jest stan wymiany, ale nie na dzisiaj, tylko 2 miesiące temu, bo 2 miesiące temu te zyski powoli zaczynają spływać tutaj przez różnego rodzaju pośredników, tudzież jeżeli te transakcje były opóźnione, tak, no to zaczynają po raz pierwszy spływać i trzeba by spojrzeć na obecne ceny walut, tak jakby to dotyczyło nie w tym momencie maja, a raczej sytuacji w marcu, czy nawet powiedzmy pod koniec marca w tym momencie, natomiast jeżeli chodzi o obecną sytuację, to lepiej oddają to surowce. Widzimy bardzo niepokojącą sytuację na rosyjskim Uralsie, jeżeli chodzi o analizę techniczną. W przypadku oczywiście ropy i szczególnie rosyjskiej ropy, no tym nie należy się sugerować, ale jest to jeden z elementów, który może nie sugerować można się, ale tylko właśnie częściowo, bo to jest jeden z elementów, który może wpływać na kolejne spadki, no bo jeżeli spojrzymy na ten trend taki wieloletni, no to widzimy i podwójne szczyty i widzimy różnego rodzaju takie formacje, które mogą niepokoić, jeżeli byłby to wolny handel, mogłyby niepokoić tutaj spekulantów i brokerów, natomiast ponieważ on nie jest do końca wolny, a więc tak jak mówię, tylko częściowo należy się tym sugerować, ale to również oznacza, że dopóki być może nie osiągniemy jeszcze niższych poziomów, to trudno mówić o zwyżkach, szczególnie jeżeli ta ropa na światowych rynkach też zaczęłaby spadać. Tu była propozycja, żeby rozszerzyć Ole o Austrię i Szwajcarię. Zapytamy na pewno, jak będą jakieś ciekawe rzeczy się działy w Austrii i w Szwajcarii, to pewnie uzupełni te informacje. Dajmy się najpierw rozkręcić z Niemcami na spokojnie, jeszcze przed pierwszą premierą, a już chcemy wrzucić jej kolejne kraje, ale myślę, że nie będzie problemu, jeżeli coś się będzie ciekawego działo.
No i co, Paweł? Przechodzimy do pierwszej informacji. Zmasowane ataki. Zmasowane ataki. Dzisiaj nie ma shortów, bo dosyć dużo takich dłuższych informacji przygotowaliśmy. No, zaczynamy od tych informacji dotyczących ataków na infrastrukturę krytyczną. Tutaj rosyjską w tym momencie. No i można powiedzieć kilka regionów zaatakowane. Na początek powiemy na temat tutaj Krasnodaru i ataku na rafinerię w Tułapse. Jest to drugi atak, jeżeli chodzi o ten rok, i drugi skuteczny. Są materiały filmowe, niestety z powodów ograniczeń YouTube'a nie możemy Wam tego pokazać, bo tam jest dokładnie pokazane, jak te drony uderzają w tą rafinerię i jak rafineria bohatersko tutaj odpiera ten atak własnymi kolumnami, co powoduje dosyć duży pożar. I tutaj mamy informację, że 2 drony uderzyły w rafinerię. Tutaj oficjalna ta wersja, po zestrzeleniu ich te szczątki nieszczęśliwie spadły, wywołały duży pożar na terytorium rafinerii. Chyba nawet nie pada słowo rafineria, tylko już nie pamiętam, chyba infrastruktury cywilnej. Rosjanie tak piszą, przedsiębiorstwa infrastruktury cywilnej, czyli nawet nie piszą, że to jest rafineria. Oficjalnie na chwilę obecną, w momencie kiedy nadajemy, jeszcze godzinę temu, jak przeglądałem dane, to pożar nie udało się ugasić. Rosjanie informowali, że zlokalizowali ten pożar, natomiast do tych godzin porannych nie udało się ugasić dosyć długo. Być może za moment dostaniemy informację, że udała się ta akcja przeciwpożarowa. Duży pożar, dosyć ważna rafineria, widać, że skuteczny atak, widać mniej więcej, że znowuż w pierwotną tą rafinację ropy atak został przeprowadzony. Rafineria ważna, jeżeli chodzi o rynki eksportowe. Ma dostęp do Morza tutaj Czarnego, no i tutaj głównym odbiorcą tych produktów była Turcja. To też były wysyłane dalej. Tak, no Rosjanie zlokalizowali pożar, tak. My też zlokalizowaliśmy dzięki nagraniom filmowym, wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Ta rafineria, przypomnijmy, ona była atakowana w styczniu, skuteczny atak, i w sumie niedawno dosyć Rosjanie chwalili się, że ją naprawili. No i teraz... No to dali znać, nie? Znowu, tak, dali znać, że już można. Już można. Lampkę to, na górze zapalili, żeby tak, błyskała, wiesz. To rzuca się w oczy, to tak. To jest rafineria Rosnieftu, nie ma tam żadnych instalacji antydronowych. No właśnie, rzuca się w oczy, że nie ma kopuł. Nie ma kopuł siatkowych. Miały być we wszystkich rafineriach. Rosjanie twierdzili, że już zainstalowali we wszystkich, przynajmniej Rosnieft mówił, że we wszystkich swoich. No w tej akurat chyba zapomnieli zainstalować. Być może myśleli, że jak już raz została zaatakowana... We wszystkich niezaatakowanych. No, pewnie tak. No. Druga rzecz, żadnej obrony przeciwlotniczej. Nawet bo nie było słychać... Bo miała być kopuła. Może jechała akurat. Może dlatego. 2 drony, 2 uderzenia i przy żadnym z tych uderzeń nie zadziałała obrona przeciwlotnicza. Znaczy Rosjanie twierdzą, że zadziałała, spadło, natomiast no widzimy na filmie, że kłamią. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o tą rafinerię? Dosyć istotna miała być, jeżeli chodzi o wspomaganie teraz tego rynku krajowego. Rosjanie zapowiadali, że być może w maju albo w czerwcu powrócą do eksportu benzyny, natomiast w przypadku tych ataków muszą się 2 razy zastanowić, bo mogą wylać dziecko z kąpielą, bo te braki benzyny mogą być w maju, szczególnie pod koniec maja, dotkliwe. Mówiłem, że zaczyna się ten sezon letni i pomimo zwiększenia produkcji na innych rafineriach i na innych liniach, może się okazać, że lokalnie tej benzyny zacznie brakować i też być może diesla. Ale to nie jest, słuchajcie, jedyny atak, dosyć duży atak, jeżeli chodzi... Przerwę na łyka i tak dalej, bo tu mamy, prezydent pisze, pan Trump, czy będzie dzisiaj konkurs
A, chcesz? Trzeba odpowiedzieć. Słuchajcie, ja chciałem was serdecznie przeprosić, ale wczoraj pod koniec live'a chyba dostaliśmy pomroczności jasnej i nie podaliśmy drugiego człona hasła, ale zgłoszenie przyszło do nas z jednym członem hasła, więc ja tu mam informację, zaraz wam powiem, kto wygrał. FH Lukas, brawo. A to w sumie Trump, ty, czekaj. On tam, to ty? To ty? Nie Daj wiem, znać. nie wiem jak się ten Trump tutaj ale dajcie znać, a dzisiaj będzie konkurs, ale skończę tą pierwszą informację może. Tak. Bo myślę, że ona interesuje. Noworosyjsk, teraz się przenosimy, też obwód krasnodarski. I tu, słuchajcie, była obrona przeciwlotnicza, atakowany był port, jeżeli chodzi o Noworosyjsk, no i głównie te elementy do właśnie transportu i rozładowywania ropy, czyli te terminale naftowe. To, co wiemy, że atak nastąpił około 3:00 w nocy. Mieszkańcy zgłaszali potężne huki i odgłosy przypominające strzały karabinu maszynowego. Po ataku mieszkańcy doliczyli się 26 dużych eksplozji dobiegających z portu. Port, jak i część przyległa do portu, została pozbawiona prądu. Mamy oczywiście oficjalną wypowiedź. Gubernator miasta Michaił Razwożajew powiedział, że rosyjska flota odpiera atak. To jest następny, przepraszam. Mamy też oficjalną wypowiedź tutaj burmistrza Noworosyjska Andrieja Krawczenko, który poinformował, że w nocy doszło do masowego, bezzałogowego ataku powietrznego na miasto i wezwał mieszkańców do pozostania w domach. Potem ogłosił, że Noworosyjsk bohatersko odparł ten atak. W sumie oprócz Noworosyjska był jeszcze atakowany Sewastopol, natomiast do tego przyjdziemy. Jeżeli chodzi o Noworosyjsk, to w tym momencie cały transport w Noworosyjsku jest zatrzymany. Rosjanie próbują gasić te pożary, które wybuchły po oczywiście strąceniu tych dronów i one spadły na teren portu oraz przyległych domów, tak, przynajmniej twierdzą, a więc przyznają się, że jakieś pożary były. Natomiast twierdzą, że wszystkie drony oczywiście zestrzelone. I tu trzeba zauważyć, że obrona przeciwpowietrzna była. Ale co ciekawe, w dużej mierze oparta na karabinach maszynowych, bo tego było dosyć dużo słychać. Być może też jakieś rakiety też zostały odpalone, natomiast dosyć dużo tych maszynowych karabinów i nie wiem, czy średniego, czy większego kalibru, natomiast takie mamy zgłoszenia od mieszkańców. No i teraz się przenosimy do Sewastopola. Michaił Razwożajew powiedział, że rosyjska flota odpiera bohatersko atak morskich i powietrznych dronów sił zbrojnych Ukrainy, które w jakiś sposób przedostały się do wód Sewastopola i atakują port. Według Rosjan zestrzelono w sumie w 3 regionach, znaczy w 2, bo jeszcze Krym był i jeszcze Białgorod. W Białgorodzie były osoby ranne. Natomiast chwalą się Rosjanie, że zestrzelili 102 ukraińskie drony, w tym 6 wodnych. No i z obecnego materiału wideo bez wątpliwości to, co mogę powiedzieć, to, że rafineria brała czynny udział w eliminacji dronów, na tym się gdzieś koncentrowałem, natomiast trzeba liczyć się, że również bohatersko też inne tutaj obiekty odpierały ten atak. I tu często pytacie, dlaczego Ukraińcy nie używają większej ilości dronów. No właśnie zaczynają używać, tak? No bo tutaj widzimy, że na ten Noworosyjsk duża ilość, na rafinerię 2, ale starczyło, żeby wywołać pożar, jak widzimy. Widzimy, że jeszcze jedna rzecz, że Ukraina w żaden sposób nie wzięła sobie do serca rad amerykańskich odnośnie nieatakowania infrastruktury. Jak można zestrzelić drona wodnego? Nie wiem, 6 zestrzelili. Może to jak te latające ryby, że tak, wynurzały Nie, się.
Tak, że prawdopodobnie jakimiś rakietami tutaj, no bo one atakowały tutaj Nie, no to można flotę zatopić czarnomorską. dron atomowy. Zobaczymy, czy coś się nie zatopiło przy okazji, przypadkiem oczywiście. Na ten moment nie mamy takich informacji, natomiast Ukraińcy kontynuują dosyć mocno te ataki i wydaje się to, co mówiliśmy, że będzie eskalacja tego, no bo widzimy, że coraz więcej faktycznie, jeżeli by tu wierzyć Rosjanom, no to coraz więcej ukraińskich dronów bierze udział w tych atakach, no bo jeżeli dziennie ponad 100, no to są takie ataki, które mogą powoli być porównywalne z tymi atakami rosyjskimi, Wiesz, ale co to bardzo jest? powoli. Twoja ręka. Amerykanie odkręcili kurek. Dostawy broni, dostawy uzbrojenia, dostawy pewnie podzespołów. Ukraińcy nie muszą oszczędzać, wiedzą, że mają te kilka miesięcy do przodu. Tak, no toczki są znowuż zapewnienia. używane, Tak. mówiliśmy o tym w weekend, no i znowuż mieliśmy atak za pomocą toczki i pytanie, czy Ukraińcy odbudowali produkcję tych toczek, czy też to jest jakiś zapas na wcześniejszy i właśnie teraz jest używany ze względu na dostawy tego sprzętu zachodniego. Tu jest dobry pomysł, żeby na Jaruskim mieć takie, wiesz, rosyjskie designerskie ubrania. Tak. To dobry pomysł. Dobry pomysł. Może wykorzystamy w którymś odcinku. Skończyłeś te płonące Rosje? Już Rosja skończyła płonąć. Nie, no, oby nie. Dobrze, to teraz może wrzucimy temat kubeczka, co? Bo zleciało nam 16 minut. Pierwszy człon ja może dzisiaj wymyślę. Płonie. Proszę. Płonie. Pierwszy człon Dobrze. to będzie płonie. I teraz ja przejdę do następnego materiału. Jeżeli ktoś nie wie, jak działa konkurs Kremlinki, to w każdym opisie odcinka jest regulamin, można się zapoznać, można pytać naszych moderatorów, oni też chętnie pewnie Wam wytłumaczą. A ja już przechodzę do następnego materiału. Chiny przestały być zainteresowane nowoczesną rosyjską bronią, co w sumie nie jest dziwne. Chiny, drugi co do wielkości nabywca rosyjskiej broni na świecie, stracił zainteresowanie nowoczesnym rozwojem militarnym Rosji. Do takiej sytuacji doprowadziły osiągnięcia rosyjskie na froncie, ale też osiągnięcia technologiczne Chin, czyli ich ciągły postęp. Obecnie Pekin jest zainteresowany głównie tylko niektórymi technologiami rosyjskiego samolotu, które są stosowane w myśliwcach najnowszej generacji. Chiny nadal importują silniki modeli radzieckich, ponieważ własna produkcja takiego sprzętu na ten moment nie jest jeszcze w stanie zaspokoić chińskich potrzeb. Ale to już są ostatnie kontrakty i za kilka lat zainteresowanie Chin również tutaj spadnie. Sytuacja zmieniła się o 180 stopni w ciągu ostatnich lat. Obecnie to rosyjska armia jest bardziej zainteresowana zaawansowanymi chińskimi systemami uzbrojenia i technologiami wojskowymi, co też widzimy, jaka delegacja pojechała do Chin, zapewne też będą negocjować. Między innymi po to też pojechał Szojgu, który wie więcej niż nowy minister obrony, co by potrzebowali. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, w skrócie SIPRI, w 2023 roku udział Chin w rosyjskim eksporcie broni wyniósł 21%. Kraj ten był drugim po Indiach rynkiem zbytu rosyjskiej broni. Jednocześnie na Indię przypadało 34% eksportu. I tu też uwaga, Indie również ograniczają współpracę z Rosją i nie zamierzają już zawierać kontraktów na nowe dostawy rosyjskiego sprzętu. Czyli dwóch największych odbiorców też odwraca się od Rosji w tej kwestii. Ogólnie rzecz biorąc, na tle wojny na Ukrainie eksport broni z Rosji spadł już o ponad połowę, no i kończą się jakieś kontrakty, nowych nie ma, więc będzie to dalej się degradowało. W nowej rzeczywistości, gdy rosyjska broń traci przewagę technologiczną, zmienia się rola Rosji wobec Chin. W przypadku wojny o Tajwan
Pekin spodziewa się, że Rosja się stanie przede wszystkim dostawcą energii i produktów spożywczych, gdyż na pewno wiecie, jak Stany Zjednoczone w przypadku wojny z Chinami mogłyby zastosować blokadę morską Chin. No i wtedy od Rosji, od północy to będzie jedyny kierunek, gdzie będzie można tę żywność i energię w jakiś sposób importować. Tak, zakładają Centrum Nowego Bezpieczeństwa, taka instytucja. Według niej Rosja raczej nie będzie walczyć u boku Chin w sprawie Tajwanu, ale zajmie stanowisko podobne do Pekinu w sprawie Ukrainy i zaoferuje wsparcie polityczne oraz zasoby gospodarcze i wojskowe. No ale tu to pieśń przyszłości. Natomiast co z tą bronią, Paweł? Będą co? Budować tylko dla siebie. Wiesz, no nie, no nie, myślę, że nie, no część zrealizowali tych kontraktów, na przykład część dla Iranu, jeżeli chodzi o samoloty i jeżeli chodzi o broń strzelecką, myślę, że tutaj nadal Rosjanie będą dosyć dużym eksporterem. Tylko, że broń strzelecką stosunkowo jest łatwo chyba zastąpić, wiesz, takie karabiny, konkurencja na świecie jest duża. Ale tu chodzi też, wiesz, o cenę, markę, no wiesz, tutaj nie tylko chodzi o bo tutaj nie masz zaawansowanych często nie potrzebujesz, tak wiele krajów nie potrzebuje na przykład z Afryki zaawansowanych rozwiązań, tylko żeby były niezawodne. Mówię, że zostanie tak naprawdę Afryka, bo Chińczycy sobie pewnie sami wyprodukują za jakiś czas jakieś karabiny, Hindusi to samo. Konkurencja jest duża, ale te najważniejsze, wiesz, ciężkie uzbrojenie, samoloty, jakaś opelotka, która w tym momencie ma taką antyreklamę, no przecież tam wszystko płonie. To też no, bez sensu, nie? Nie, no wiesz, to nie jest tak, że wiesz, oni nic nie, no bo jakby tak było, no to by 100 dronów i wszystkie trafiły, tak? No nie jest tak. Więc wiesz, tu nie jest tak, jak Rosjanie mówią oczywiście, no bo widzimy filmiki, gdzie widać nawet to lotnisko w Belbeku, no tu jest gorzej, bo te drony to okej, natomiast no mamy atak KMS i 20 tych rakiet, no i są najnowsze doniesienia, że nie tylko radar, wyrzutnie, ale prawdopodobnie hangary, gdzie były przechowywane myśliwce, są też uszkodzone, no i mówi się, że myśliwce też uszkodzone. No i to źle wygląda, że lotniska wojskowego nie są w stanie te systemy S-300, S-400 chronić skutecznie, tak? No to który kraj, który wiesz, jest na jakimś poziomie, nie mówimy o państwach Afryki, będzie zainteresowany tymi systemami, jeżeli to nie potrafi ochronić lotniska? Na ten moment wydaje się, że antyreklama. Systemy te natowskie, nawet te starsze, czyli tam na przykład te Patrioty, tak, czy Samsy, no lepiej się na ten moment sprawdzają, tylko Ukraińcy mają za małe ilości amunicji, tak, do nich, tak, i za małe. Ja przypominam tylko w pierwszych miesiącach, tygodniach wojny we wszystkich telewizjach ja widziałem ekspertów z tymi takimi grafikami, z tymi bańkami antydostępowymi rosyjskimi. Jak to się zestarzało w te 3 lata, nie, wiesz? No największy problem jest właśnie nie? w tej infrastrukturze cywilnej, bo tam po prostu nie ma. Widać, że po prostu mają tego za mało. Znowuż na papierze tych wyrzutni S-300, S-400, no to są dosyć duże ilości, ale jak przychodzi do sprawdzenia, to się nagle okazuje, że trochę jak z tymi mitycznymi czołgami, tak? Po prostu jest tego za mało cały czas. No oczywiście zobaczymy, jak to będzie, natomiast żeby nie przedłużać, już przechodzimy do następnej części. Następna część dotyczy, słuchajcie, też Chin, a więc mamy informacje o wizycie Putina w Chinach i dzisiaj chciałem wam zaprezentować coś, co rzadko robimy, czyli jak rosyjskie media, a dokładnie rosyjska propaganda przedstawia tą wizytę i o czym się mówi. No i tutaj pozwoliłem sobie troszeczkę zacytować informacje z Komsomolskiej Prawdy. My tego nie robimy, bo one się... Oj, sięgnąłeś gdzieś głęboko. No będzie tak, Komsomolska Prawda, tak, od momentu, kiedy
zszedł poprzedni redaktor, no jest mocno propagandowa. No i tutaj mamy wypowiedź dyrektora Instytutu Badań Politycznych Siergieja Markowa. No można uznać, że to jest taka typowa propagandowa wypowiedź. I o czym on mówi? On mówi o tak zwanych tajnych i jawnych sygnałach złożonych na spotkaniu w Pekinie przez Władimira Putina i Xi. No i tutaj mamy analizę, mówi o 6 takich sygnałach. I zobaczymy, czy się zgodzisz z panem Markowem. Ja się łapię mocno biurka. No łap się. Pierwszy sygnał, ogromny skład rosyjskiej delegacji. Tak naprawdę to nie tylko wizyta Putina, to spotkanie rządu rosyjskiego i najważniejszych osób z biznesu ze stroną chińską. Tu się zgadzam. No, pojechało 2 samoloty po sam dekiel. Tak, jak nie wrócą, to w sumie no, cała ta wierchuszka trzeba by od nowa robić. To by było bardzo ciekawe. Drugi sygnał według Markowa to próba rozwiązania najważniejszego problemu. Jak ukryć cały ogromny handel między Rosją a Chinami przed Amerykanami i ich satelitami, czytamy tutaj w gazecie. Według pana Markowa to nie jest łatwe. 7000 kilometrów tunelów podziemnych. Aż 80% zawieszonych płatności wynika właśnie z ogromnego wpływu Ameryki, która blokuje te pieniądze. No ja ci mówię, od Pekinu do Moskwy podziemny tunel. Niekoherentnie, bo przecież sankcje nie działają. Więc, no ale okej, czytamy dalej. Rosja i Chiny muszą to ukryć i opracować tajny system. Ponieważ trzeba to ukryć, nie będzie tu żadnych sygnałów. Wszystko musi odbywać się w tajemnicy. Teraz nie będziemy już nic wiedzieć, ale za tydzień szefowie działów, dyrektorzy naszych fabryk, wszyscy dowiemy się o tych decyzjach kanałami otwartymi. Ale teraz musi być bardzo tajne. Im bardziej tajne, tym lepiej. Tak. To drugi sygnał był. Teraz przechodzimy do trzeciego sygnału. Trzeci sygnał to plan pokojowy dla Ukrainy. Istota chińskiego planu jest w zasadzie prosta. Popiera ją większość krajów globalnego południa. Według Markowa musimy po prostu zaprzestać walk, a następnie rozpocząć negocjacje. Tak według tego planu. Prosty plan. A my jesteśmy za tym chińskim planem, ponieważ chcemy pogrzebać zachodnie plany kapitulacji Rosji. Ale jest jeden szczegół. Putin wyraźnie powiedział, chcemy pokoju, ale nie chcemy, żeby zamiast pokoju był roczny rozejm i w tym czasie ukraińska armia zostanie napompowana bronią. Mogą też dać im broń nuklearną, to wszystko mogą nam zrobić. No, czytamy w gazecie. A to oznacza, że musi nastąpić demilitaryzacja Ukrainy, denazyfikacja i tak dalej, i tak dalej. Czyli już szli w stronę rozsądku, ale ich tak znowu zwiało w ten absurd. No i tak. okej. I teraz czwarty sygnał. Czwarty sygnał, tu często ten sygnał u nas czasami w komentarzach są tacy zwolennicy tego sygnału, że to już trwa, czyli budowa światowego równoległego systemu. Według gazety cały świat jest zszokowany, w jaki sposób Putin, też mi się tak skojarzyło po Jaruskim, który nagraliśmy, w jaki sposób Putin jest witany w Chinach. Są po prostu zszokowani ze skali. Nie pytaj się, bo nie wiem, przeszli się po tym dywanie i tam grali na trąbce i dzieci. Skala była? Tak, tak, i dzieci były i Chińczycy tak dobrali, że były i europejskie dzieci, i chińskie dzieci, tak wymieszane. Skąd oni wzięli te europejskie dzieci? No pewnie nie pytaj Chińczyka, skąd ma europejskie dzieci. Jeśli być może Rosjanie przywieźli, nie wiem. Jeśli zbudujemy taki system, to po pewnym czasie zaczniemy go otwierać, a inne kraje dołączą do tego i powstanie drugi, równoległy do amerykańsko-europejskiego system globalny rosyjsko-chiński. No i tu jeszcze autor oglądałeś pisze, serial Arabii. Oglądałeś serial Stranger Things? Arabowie dołączą. Tam też jest taki świat do góry nogami, się przechodzi i to tam jak ruski mir wygląda, może oni taki tworzą właśnie. A, czekaj. No i wywołałeś. Sygnał piąty. To sprawiedliwość po rosyjsku.
Propagandista uważa, że trzeba do siebie zbliżyć się nie tylko w ekonomii, ale także w społeczeństwach i w filozofii. Razem budować nowy, bardziej sprawiedliwy świat. Główną zasadą chińskiej polityki zagranicznej jest bowiem harmonia, a główną zasadą polityki rosyjskiej zagranicznej jest sprawiedliwość. Musimy je połączyć. Putin początkowo nie był szczególnie skłonny do Azji. Nie było mu łatwo zrozumieć chińską kulturę. Wiem, że mówił mi to osobiście, znaczy temu Makarowi, ale teraz Xi mu pomógł. Wydaje mi się, że Putin już całkiem dobrze rozumie chińską kulturę i filozofię. No i sygnał 6. Myślisz, że były takie nauki, że siedzieli i omawiali tą filozofię kilka tygodni Tak. na łączach, na zdalnej? Tak, na zdalnej, z bunkra. Sygnał 6 to przyjaźń przywódców. No i tutaj zacytujmy propagandistę. Myślę, że Putin wie, co Xi zrobił, w jakiejś sytuacji i Xi wie, co zrobi Putin. Są już bliskimi przyjaciółmi. Okej. To Ciężko było. to jest koniec, tak? No dobrze. Koniec, tak. Myślisz, Pamiętajcie, po to publikujemy, żebyście wiedzieli, jaka mniej więcej propaganda idzie do wewnątrz, no bo to powiedzmy jest do wewnątrz, nie na zewnątrz Rosji, no bo takie... Ale to ja bym chciał chwilę poświęcić temu, co nie zostało opowiedziane. Tajne. Nie ma konkretów. Nic, nie ma nic. No ale one są tajne, bo tu trzeba utajnić. Mhm, Nie, no to- tak. No i Tajne teraz sukcesy w rozszerzonej rzeczywistości. Dobrze. Mhm. No to mamy teraz informacje, co się dzieje w Chinach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja Wam dam już taki bardziej konkret, który okazał się nietajny. Putin dał zielone światło na przejęcie rosyjskiej gospodarki, na razie samochodowej i AGD, ale to się pewnie będzie rozwijać. Rosja jest zainteresowana ekspansją Chin na rosyjskim rynku samochodowym, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Tak, chcemy, żebyście przejęli. Dziękujemy, Meras. Bardzo dziękujemy. Z zadowoleniem przyjmujemy aktywne rozszerzanie obecności chińskich producentów samochodowych oraz sprzętu AGD na rynku rosyjskim. Tak powiedział, według niego chiński przemysł samochodowy zwiększa swój udział w Rosji dzięki uczciwej konkurencji. Chińscy przyjaciele osiągają wyraźne, zupełnie oczywiste sukcesy i przewagi w rywalizacji, w uczciwej rywalizacji, a my cieszymy się ze współpracy i będziemy ją dalej rozwijać, powiedział Putin. Po odejściu światowych producentów samochodów z Rosji w związku z wojną na rosyjskim rynku motoryzacyjnym pozostało 14 marek samochodowych, w tym 11 chińskich. I tu nie wiem, czy białoruską liczą też jako chińską, czy nie, ale powiedzmy większość jest chińska. W pierwszym roku wojny udział chińskich samochodów wzrósł z 9,6 do 31%, ale kolejne miesiące to były dalsze wzrosty. W zeszłym roku chińskie marki to była około już połowa sprzedanych nowych samochodów w Rosji. Około 1/3 rynku zajmował jeszcze największy rosyjski producent samochodów Avtovaz. Pozostałą część zajmowały inne kraje, marki i produkty firm, które opuściły kraj, ale jeszcze wyprzedawały. Jednocześnie w grudniu Chińczycy mieli już ogólną liczbą sprzedaży 60%, a Avtovaz spadał i miał 28%. Nie wiem, czy pamiętacie, prezes Avtovazu bardzo płakał, że nie da rady wytrzymać konkurencję z Chińczykami. Jak widać, Putin się bardzo cieszy, uważa, że to jest uczciwa konkurencja i nie ma z tym najmniejszego problemu. Chiny w zeszłym roku dostarczyły do Rosji 800 000 samochodów, w tym roku będzie to 1 200 000, no a Avtovaz ogranicza produkcję. No i po skutecznym przejęciu rynku rosyjskiego w pierwszych miesiącach tego roku
Chińscy producenci samochodów podnieśli ceny swoich produktów średnio o 10%, natomiast my podawaliśmy informację, że na niektóre samochody te podwyżki miały miejsce nawet 20%, 30%. No a Putin mówi tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana, 40% też przyjmiemy, proszę pana. No i bardzo ładnie. Co ty na to? Tu małe uzupełnienie. Znaczy, to było do przewidzenia, tak? No tutaj Chiny są jak gdyby Ale hegemonem jaka radość Putina, w sensie A. taka, wiesz, taki ukłon. Oczywiście jesteśmy, uczciwa konkurencja. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo. Wiesz, to takie, oj. Tutaj dwie informacje. Pierwsza, duże podziękowania dla osób, które od wczoraj wsparły kanał, jeżeli chodzi o Patronite, jeżeli chodzi o YouTube'a, jest tak dużo osób, że pewnie trzeba by zrobić osobną tablicę, my jeszcze tego nie zrobiliśmy, natomiast duże podziękowania dla patronów. I druga rzecz, uzupełnienie odnośnie Sewastopola. W Sewastopolu w dużej części dzisiaj nie będzie prądu i jutro też, ponieważ no, Rosjanie, jeżeli chodzi o Sewastopol, no mają sytuację chyba podobną do takiej, które mają i miały miasta ukraińskie, została uszkodzona podstacja i nie ma możliwości w tym momencie szybkiej naprawy. Mówi się o tym, że najwcześniej, że naprawa potrwa około 2 dni, a być może się wydłuży. A więc duża część Sewastopola nie ma prądu dzisiaj, odwołane lekcje, jeżeli chodzi o wszystkie szkoły. A my sobie przechodzimy, słuchajcie, do Kadyrowa. Kadyrow zaproponował Dzisiaj uderzenie powiem ci, rakietami. mamy jakieś the best of, nie? Kosmonolską, Chiny, Kadyrow. Tak. Kadyrow zaproponował uderzenie rakietami w Estonię. Ma być to kara za przejęcie rosyjskiego majątku. Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow uznał przyjętą w Estonii ustawę o konfiskacie rosyjskiego mienia za rozbój i dlatego zaproponował ostrą reakcję. Uderzenie w kraj rakietami. To jest ciekawe. Rosyjska misja dyplomatyczna również potępiła tą ustawę, nazywając inicjatywę kradzieżą. Od ponad 2 lat, przypomnijmy, w Unii Europejskiej toczy się debata, no powiedzmy od roku tutaj, te 2 lata to przesada, na temat losów zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej. No i tutaj mamy wypowiedź Kadyrowa. Zdecydowanie musimy odpowiedzieć uderzeniami w kluczowe punkty, aby następnym razem nie mieli nawet ochoty myśleć o takich atakach na Rosję. Jestem pewien, że skuteczne przybycie kilku rakiet szybko przywróci rozum w najgorętszych estońskich głowach, powiedział Kadyrow. Przypomnijmy, że 15 maja estoński parlament przyjął ustawę o wykorzystaniu rosyjskiego majątku w celu zrekompensowania szkód wyrządzonym Ukrainie. Projekt poparło 65 członków, 3 było przeciw. Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Hendrik Teras powiedział, że Estonia wystąpi w roli innowatora, gdyż opracowanie przepisów prawnych dotyczących konfiskaty mienia to złożone zadanie, nad którym pracują już inne kraje. Państwo planuje przekazać Kijowowi 37 milionów euro. Są to środki od osób i firm podejrzanych o wspieranie operacji wojskowej na Ukrainie po stronie rosyjskiej. Tak, tu mamy fajny zgredek. Napisał, że póki Kadyrow mówi głupoty, to wiemy, że żyjemy w realnym świecie. Więc tak, tu mamy taką definicję. Tu wspomnieliście coś o chińskich samochodach, o tym producencie BYD. Słuchajcie, będzie dzisiaj w niemieckim cepie z Aleksandrą i aferze, w której Niemcy zarzucili Chińczykom, że ich samochody pleśnieją. Będzie też poza... A tu można? Tak? Można. I bardzo ciekawa afera Co się stało została. z twoim samochodem? Spleśniał mi. Bardzo ciekawa afera. Będzie też o blackoutach, nie tylko w Sewastopolu. Mnie. No widzisz, będzie o armii, o pleśni w samochodach, o blackoucie i o rurach na wodór, które są w planach i marzeniach Niemców.
Ciekawy w sumie odcinek. Mam nadzieję, że No wam się ale to spodoba. droga zabawa. Mhm. To te marzenia Niemców, które Unię Europejską będą drogo kosztować z tym wodorem. No ale Tak, kto tak. bogatemu zabroni, no chyba że zbiednieje i już nie będzie bogaty, to wtedy. Tak, więc o 17 będzie ciekawie, zapraszamy. A teraz jeszcze opowiem wam o tym, jak rząd i Duma Państwowa odmówiły zwolnienia z mobilizacji ojców rodzin wielodzietnych. Komisja Obrony Dumy Państwowej zaleciła odrzucenie projektu ustawy o odroczeniu mobilizacji ojców trójki dzieci. Projekt tej ustawy również nie zyskał poparcia Rady Ministrów. Wcześniej do Dumy Państwowej został skierowany do rozpatrzenia projekt ustawy przewidujący odroczenie mobilizacji obywateli mających na utrzymaniu nie 4, ale 3 dzieci do lat 18 lub jeżeli chodzą na studia do 23 roku życia. W konkluzji Komisja Dumy Państwowej napisała, że posłowie rozumieją nieustające dążenia autorów projektu ustawy do ochrony jak największej liczby obywateli przez niekorzystnymi dla nich i ich członków rodzin konsekwencjami mobilizacji, bardzo to ładnie nazwali, ale nie mogą zgodzić się z dokumentem, gdyż rozszerzenie listy odroczeń mogłoby mieć negatywny wpływ na pobór do wojska. Posłanka Nina Ostatnina oświadczyła, że będzie nalegać na sfinalizowanie ustawy i wyraziła swój sprzeciw wobec decyzji Komisji Dumy. Nie mówię o pełnej mobilizacji. Jasne jest, że wszyscy obywatele, jak to się mówi, muszą być gotowi do walki, ale przy częściowej mobilizacji możliwe jest odroczenie w przypadku ojców trójki dzieci, przecież wyjaśniła. Ostatnina przypomniała, że zgodnie z dekretem prezydenta za dużą rodzinę uważa się właśnie rodzinę z trójką dzieci. Niestety nie dotarło to do Komisji Obrony, która mówi, że no będą powoływać i koniec. No i takie mamy ciekawe informacje. Jednocześnie zdaniem nowego ministra obrony Białousowa w kraju nie jest planowana nowa fala mobilizacji, ale jednocześnie armia ma problemy z rekrutacją personelu. Czyli mamy problemy, ale z nimi nic nie będziemy robić. Brzmi logicznie. Masz mikrofon wyłączony. A skoro jesteśmy przy tym, sam go wyłączyłem. A skoro jesteśmy przy tym temacie, dosyć ciekawie zapowiada się już niedzielny odcinek Dzikiego Wschodu. Będziemy mówić o przemyśle obronnym i problemach Rosteku, z którymi będzie musiał się zmierzyć nowy minister, bo mamy wywiad, mamy też jak mniej więcej ta produkcja wygląda. Już teraz serdecznie zapraszam. A teraz podaj jeszcze drugi człon hasła. No a czekaj, jaki ten był pierwszy? To nie ma znaczenia, to ludzie mieli pamiętać. Ty nie musisz, ty po prostu podaj drugi teraz. No ja już nie pamiętam. Nie. Napiszesz mi? To żeby Nie mogę. było. Nie mogę. Nie możesz. Tu nie mogę. Dobrze, drugi człon hasła. Dzisiaj. O, i myślę, że bardzo ładnie się to złożyło. Życzymy Wam powodzenia. Zapraszamy na godzinę 17, a my już serdecznie dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.